Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj mamy do naprawy HP Omen 15 z jakimś RTX-em na pokładzie, z i7 9 generacji, który się nie uruchamia, nie reaguje na przycisk włącznika. Podłączymy sobie zasilacz, zobaczymy jaki będzie pobór od razu. Podobno stało się to po aktualizacji systemowej, BIOS-u. Ciężko powiedzieć, bo teraz one są skojarzone, czyli podczas aktualizacji Windowsa potrafi nam się też aktualizować BIOS i właśnie z tego tytułu czasami się zdarzają problemy. Natomiast zobaczymy, czy da się odtworzyć ten BIOS kombinacją klawiszy Windows B, bo tak w HP to działa. Zobaczmy, pobór prądu jest 22 mA, 24, 20 i spada sobie do praktycznie 2 mA i skacze sobie do 7. Czyli taki jakby próbkuje na zasadzie, że próbuje coś tam się uruchomić, ale powiedzmy nie czyta BIOS-u i z tego tytułu nie chce dalej tej procedury Power Sequence kontynuować. Wciśnięcie przycisku powoduje, się wydawało, że powoduje taką jakby mikroreakcję, ale nie za każdym razem. Takiego skoku do 10 i powyżej 10 mA. Może zróbmy w ten sposób, że przytrzymam sobie Windows B, wepniemy sobie, wciśniemy Power i poczekamy, zobaczymy, czy to coś zmieni. Bo jeśli nie, jeśli się nie uruchomi ten tryb odzyskiwania BIOS-u, to moim zdaniem nie jest to problem z BIOS-em, ale zobaczymy. Jeżeli to się stało podczas aktualizacji, zobaczcie, stoi sobie na 20 mA, puszczam, chociaż teoretycznie powinna się pojawić ta plansza z odzyskiwaniem BIOS-u. Nic się nie dzieje. Rozbiorę go i pierwsze co zrobię, to naturalnie BIOS, skoro z relacji użytkownika wynika, że to się stało po aktualizacji, to będzie to najprostsze, co możemy zrobić. Także ja go rozbiorę, zrobię BIOS i będziemy się widzieli na ewentualnym teście. Ewentualnie, jeśli to się nie uda, to będziemy dalej szukać przyczyny. Jak możecie się domyśleć, skoro płyta jest pozbawiona chłodzenia i wszystkie fleksy są odpięte, to przeprogramowanie kości BIOS-u, która się znajduje tutaj, nic nie dało. Czyli szukamy dalej. Zachowanie płyty jest dokładnie takie samo. Też sobie próbkuję tym napięciem po podłączeniu. No i co teraz możemy zrobić? W tym momencie pozostaje nam miary na cewkach, żeby zobaczyć, czy gdzieś nie ma zwarcia. Bo takie próbkowanie właśnie, tak jak mówiłem na początku, może świadczyć o tym, że jest podejmowana próba rozpoczęcia procedury Power Sequence, ale jest przerywana z jakiegoś powodu, na przykład zwarcia. Więc łapiemy sobie gdzieś tam masę. Zacznę od procesora i grafiki, bo jak tutaj mamy 0, to koniec naszej zabawy. Tutaj mamy 2,6 ohma, to jest i7, jeśli się nie mylę, więc te oporności są jak najbardziej prawidłowe. Wszystkie fazy są tutaj połączone ze sobą, więc oporność na nich będzie taka sama. Tutaj mamy oporność do pamięci, w sensie cewki do pamięci, więc sobie zobaczmy. 18 ohmów. Powiedzmy, że ok. Mogłoby być trochę wyżej, ale to jest RTX, więc powiedzmy, że jest dobrze. Na grafice mamy 0,2 ohma. To też powiedzmy, że jest ok, bo to jest bardzo mocny rdzeń. Gdzie mamy jeszcze cewki? Dobra, z tej strony płyty są. Tu jest jakaś cewka. I tu mamy 15 kg. Tutaj mamy 15 kg. Tutaj mamy 42 ohmy. To jest ta cewka, więc musimy ją sobie
zapamiętać, bo jest dość nisko, ale muszę zobaczyć, od czego ona jest. Tu mamy jakąś cewkę. Tu są kiloomy. Tu mamy jakąś cewkę. I co tu mamy? 6 ohmów, 7 ohmów. Ja myślę, że tutaj jest zwarcie, że to nie jest żadna cewka, no na pewno nie zasilająca gdzieś jakiś układ BGA. Już się ubrudziłem pastą. Nie wyczyściłem sobie tych rdzeni. Trochę je tylko przeczyszczę. Zobaczcie, jaki potężny jest ten rdzeń karty graficznej. Dobra. Tutaj mamy bardzo niską oporność. Sprawdźmy już do końca też tą cewkę, która tutaj jest. Tutaj mamy 200 ohmów, więc pewnie to jest od RAM-u. Pamięci RAM nie było. Bateria była odpięta, z tego co pamiętam. Stąd też brak ładowania, chociaż nie wiem, czy ona się ładuje. Tam mieliśmy 200 ohmów, teraz mamy 80, czyli to jest od RAM-u. Dobrze. Tu mieliśmy cewkę, tu te zmierzyliśmy. Dobra, czyli wszystko w zasadzie zmierzyliśmy oprócz 8 nogi układu SPI. Tu mamy kiloohmy. Ponad 10 kg. Więc musimy sobie zobaczyć w schemacie, najlepiej zobaczyć, czy jest dostępny, od czego jest ta cewka i od czego jest ta cewka, bo tutaj też mamy nisko, ale tu akurat może być to prawidłowo. Zobaczymy, od jakiego napięcia to jest. Także za chwilę widzimy się na schemacie, o ile go znajdę. Dobra, znalazłem board view, mamy też schemat. To jest nasza płyta, jest dokładnie tak samo zorientowana, tak? I to jest ta cewka, ona jest obok tych slotów. Tu jest ta dolna i ona jest od 1.2 VP, czyli od RAM-u, bo tu jest DDR4, a tu wyżej jest jakaś cewka PL302 i to jest 5 V ALWP, czyli to jest nasze 5 V always. Ok, no jak mamy tu zwarcie, mamy 1 ohm ponad delikatnie, to na pewno jest tutaj zwarcie. No dobra, robimy próbę zwarciową, no bo co, no damy sobie 1 V, zobaczymy, co nam się zaświeci. Oby nic newralgicznego. Teoretycznie 5 V, to jedynie mostek mógłby się nam zaświecić, chyba. No miejmy nadzieję, że nie. Dobra, także za chwileczkę widzimy się pod termowizją. Dobra, płyta już pod termowizją, ale pokażę Wam, bo zdjąłem cewkę, pokażę Wam, po której stronie jest zwarcie. Już sprawdzamy. Dobra, weźmiemy sobie board view i tak, cewkę mamy tutaj. Więc zwarcie, jak podniosłem tą cewkę, jest po tej stronie, czyli po stronie plus 5 V ALWP. Czyli tutaj się wlutowałem kabelkiem i za chwileczkę pod termowizją pokażę Wam, co się grzeje. Znalazłem już ten element, także za chwilę będzie to widać. Mam przyrząd do zaznaczenia sobie, cóż to jest. Włączam linię i widzicie, że coś się tutaj grzeje. O, zaznaczam sobie. Jeszcze raz. Dobra, linię wyłączyłem. I wszystko wskazuje na to, że jest to kondensator. Może mamy szczęście. Zobaczmy w takim razie pod mikroskopem, jak ta okolica wygląda i będziemy dalej działać. Dobra, mamy już tą okolicę pod mikroskopem i jak możecie zobaczyć, kondensator, który tutaj jest widoczny, za chwilę jeszcze Wam to przybliżę. No, wygląda na bardzo uszkodzony, więc nawet nie będę tutaj
Nie będę tutaj za bardzo wnikał, od razu go usunę, tylko spróbuję, nie wiem czy się tutaj wcisnę w ogóle z lutownicą, z tym grotem przynajmniej, który mam założony, nie chce mi się ściągać na razie, żeby troszeczkę dorzucić spoiwa ołowiowego. Nie chcę go też wydłubywać, no nie jest w moim stylu, bo zawsze się coś może uszkodzić, więc lepiej tego nie robić. Żadnych plastików nie ma, bierzemy hota i go sobie usuniemy. Mam nadzieję, że się nie przyspawał, ale wygląda na takie po prostu zwykłe uszkodzenie w wyniku przeciążenia. Dobra. Chyba nie, chyba tam się nic z laminatem złego nie wydarzyło. Spróbujmy to troszeczkę tutaj poprawić. Tak, jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o stan laminatu. To co teraz zrobimy, to naturalnie zobaczymy, czy nam zwarcie ustało. Potem sprawdzimy, jaką wartość ma ten kondensator i go tutaj na to miejsce wrzucimy. Ja oczywiście też sprawdzę, na jakiej linii ten kondensator się znajduje, w sensie za co odpowiada, bo nawet jeśli byłaby to główna linia zasilania, a nie jest, jak wiemy, to i tak bym go wymienił, natomiast jest to istotne, gdzie następować może przeciążenie, tak powiedzmy na przyszłość. Dobra, mamy tutaj już wszystko oczyszczone, więc możemy odwrócić sobie płytę i w sumie możemy nawet zobaczyć na naszym kabelku, czy jest zwarcie dalej. Wezmę tylko miernik, uruchomimy sobie miernik i zaraz zobaczymy, czy dalej tutaj występuje zaniżona rezystancja po tej stronie. No, jak widzimy, teraz mamy 32 kOhmy, więc jest ok. Sprawdzam sobie oczywiście tutaj, czyli w miejscu wlutowania naszego kabelka do próby zwarciowej, 39, a nawet zobaczcie, mega ohmy się pojawiło, ale pewnie dlatego, że gdzieś tam nie było styku. 32 kOhmy, czyli rezystancja jest prawidłowa. Od razu sobie odlutujemy ten kabelek. Zbierzemy cynę z tego pola, bo potem jak będziemy sobie cewkę wlutować, to żeby nam ładnie prosto siadła. No, trochę tutaj jest pojemności. Nie jest tak łatwo tego ściągnąć. Dobra. Na wlot cewki mamy przygotowane miejsce. Tylko to wyczyśćmy. Tu się jakiś klej został chyba od shielda. Dobra. W miarę jest ok. Zwarcia nie mamy. Teraz musimy sobie zobaczyć, cóż to za kondensator. Ok, zobaczcie tutaj na board view. Nasz kondensator obok cewki od 5 V ALW jest odpowiedzialny za linię VIN 3V LCD VDD. Czyli ja bym jeszcze zerknął na gniazdo matrycy, bo może tam coś się wydarzyło, jeżeli chodzi o odpinanie matrycy, gdy była bateria podpięta. To by było szczęśliwe zakończenie takiej historii. Natomiast
Natomiast jak widzimy, to jest połączone z linią 5V ALW, dlatego też zwarcie tego kondensatora do masy powodowało, że cała linia 5V była zwarta. To jest kondensator o oznaczeniu CV1. Wejdźmy sobie teraz do schematu i wyszukajmy Ctrl F CV1. CV1 to jest 22 mikrofarady. Przybliżę. 22 mikrofarady o rozmiarze 0,603 na 6,3 V. Także trzeba sięgnąć po takie książeczki. 0,603 mamy tutaj rozmiar. 0,402 sobie odłożymy. Szukamy sobie czegoś takiego. 22U musimy znaleźć. 454 nano. 1 mikrofarad. 22 mikrofarady. 0,603, 6,3 V napięcie maksymalne, więc sobie wyciągamy taki blisterek. Przechodzimy pod mikroskop i z blisterka kondensator 1 sobie wyjmujemy. Trochę Wam to przybliżę. OK. I taki kondensatorek tutaj delikatnie pokropimy to miejsce topnikiem. Dobra. Bierzemy hota. Delikatnie trzeba przytrzymać ten kondensator, bo nam się on zdmuchnie. Jak tego nie zrobimy, w ten sposób. Teraz widzimy, że on się nam chce tutaj już ładnie układać, ale właśnie jeśli chodzi o pole masowe, to ono troszeczkę później zaczyna się topić. A jak widzimy, że jest OK. Wygląda to w zasadzie tak, jakby nic nie było tutaj robione. Trochę sobie wyczyścimy jeszcze stopnika. Tak, żeby zupełnie nie było widać, że było tu coś robione. Dobra. Wycieramy już na gotowo. Trochę płyta ucieka. Dobra. No i widzimy, jak to wygląda. Oczywiście sprawdzę sobie, czy się coś tu złego nie wydarzyło w postaci tego, że linia 3V jest zwarta. Poczekajcie. Nie. Już bym się, że tak powiem, strasznie zdziwił, ale gdzieś tutaj musiałem dotknąć masy. I tu mamy 2 kg. Tu mamy 2 kg, a na naszej cewce dzięki temu kondensatorowi ta rezystancja się też zmniejszyła. Oczywiście zobaczmy sobie naszego winowajcę, jak on tam prosperuje, jeżeli chodzi o rezystancję. Ucieka. Ja Cię i tak zmierzę. Chodź tu w kadr i delikatnie trzeba to złapać. Zerknę może, spod mikroskopu będę miał większą kontrolę. No i zobaczcie, 1 ohm
zwarty totalnie, natomiast jak widać on jest mechanicznie uszkodzony tutaj w tym miejscu, więc nie ma co się dziwić. Idziemy do śmietnika, składamy komputer i za chwileczkę zobaczymy, czy nam odpali. Trzeba pastę nałożyć, i jeszcze wlutować tą cewkę. To może to zróbmy. Mierniki nam są niepotrzebne. Cewka była w tą stronę. Trochę topnika. I ja to będę grotem lutował, dlatego że tak jak mówiłem, wtedy ładnie płasko nam ta cewka usiądzie. A lutowanie hotem cewki w tym miejscu, gdzie są plastikowe elementy, Nie polecam. się na zasadzie minimalizowania ryzyka, bo po co się tutaj stresować lutowaniem przy plastiku, jako grotem bez problemu nam złapało. Odwrócimy sobie płytę. Również przytrzymamy pinsetą i cewka na pewno ładnie nam usiadła tutaj. Dobra, wyczyścimy, wkładamy do obudowy i zobaczymy, czy wszystko jest ok, czy na przykład karta graficzna jest w porządku, czy procesor prawidłowo działa. Myślę, że tak, no, skoro to był kondensator, to one raczej nie padają w wyniku jakiejś większej awarii, tylko zwyczajnie przeciążenia. Na 3 V nie mamy zwarcia. Jeszcze nie patrzyłem, co to jest ta cewka, więc może teraz sobie zerkniemy. Dobra, i to było na tej stronie. Chyba w ten sposób, tak. Tu mieliśmy dwie cewki. Jedna była ok, od 1 V, a druga jest od 3 V ALW. Ok, czyli no tam 48 ohmów na 1 V jest ok. To jest prawidłowa rezystancja, także nie ma co się przejmować. Ja wkładam płytę do obudowy i widzimy się na ewentualnym teście. Zobaczymy, czy nam ta płyta ruszy. Dobra, komputer jest złożony. RAM też wsadziłem do slotu. Bateria nie jest podpięta, więc wpinamy ładowarkę, uruchamiamy linię i zobaczymy, co się wydarzy. Na razie było 90 mA, teraz mamy 24 mA. Żadna dioda się nie świeci. Znowu sobie tak jakby próbkuję. Tutaj dioda się świeci przy gnieździe, czyli 3,3 V jest. Dobra, spróbujmy uruchomić. No niestety brak reakcji na przycisk. W dalszym ciągu trzeba będzie zobaczyć, czy gdzieś jeszcze nie mamy zwarcia. Coś tam się dzieje, tak samo jak wcześniej było przyciskane, że wskakuje na gdzieś tam około 10 mA. O, tu jak się coś wciśnie na klawiaturze, to też on potrafi, o widzicie, zawisnąć na jakimś tam napięciu. O, dziwne zachowanie, nie powiem. Dobra, spróbuję podpiąć baterię, bo to może być brak detekcji też zasilacza. Ale sobie za chwileczkę zobaczymy, jak podepniemy baterię, jak w ogóle, czy będzie ładowanie na tym moim zasilaczu. Ok, podpinamy 100 mA, 25, 26. Pomarańczowa dioda się świeci, tak jakby miało być ładowanie. 200 mA. Bateria może być głęboko rozładowana. 300. Więc też, o dobra, mamy 2 A, czyli ładowanie jest. Teraz sobie się wyłączyło. Ciekawe, czy to
dlatego właśnie, że jest głęboko rozładowana i on będzie ją tylko delikatnie próbował podładować, żeby złapała nominalne napięcie. Natomiast na tą chwilę nic się nie dzieje. Wciśnijmy przycisk Power. Nie. Jeszcze raz możemy spróbować. Zobaczymy, czy podejmie próbę ładowania. Dobra, 200 mA. Ok, było 500 i znowu spadło. I teraz pytanie, czy to coś tu w gnieździe ruszyłem, czy nie. Spróbujmy. Znowu 208 mA. 204. I się wyłącza. Dobra. Czyli szukamy dalej. Dobra, słuchajcie, jest szybka aktualizacja, ponieważ tak sobie pomyślałem, nie mając oryginalnego zasilacza, wcześniej przygotowałem sobie taką wtyczkę, o właśnie taką, która ma imitować 200W zasilacz, którego potrzebuje ten laptop, więc 100 kΩ rezystor wstawiłem między pinem ID a plusem, po to właśnie, żeby zasymulować coś takiego i powiem Wam szczerze, myślałem, że ta płyta nie działa, ponieważ ma jeszcze jakieś inne uszkodzenia, natomiast kupiłem, bo klient mi tego nie dostarczył, to jest laptop w ogóle z zagranicy. Kupiłem oryginalny zasilacz, używany, z wymienionym kablem, to tak był opisany, 200W, także jeżeli ktoś będzie miał takie problemy tego typu, że bateria raz się ładuje, raz się nie ładuje i jak włączacie, to na przykład przestaje laptop mieć jakikolwiek pobór prądu, to jest wynik tego, jak się okazuje, że laptop twierdzi, że ma zbyt mały zasilacz, w sensie o zbyt małej mocy. Zobaczcie, teraz mamy tutaj białą diodę, ponieważ ja tą baterię naładowałem. Teraz jest biała i normalnie możemy sobie ten komputer odpalić. Tu chyba nawet jest system operacyjny, z tego co się orientuję. Nie, tu nie było dysku, więc będziemy musieli tak czy inaczej odpalić sobie coś z zewnętrznego. Natomiast no w tym momencie widzicie, że ten komputer normalnie działa. Ja sobie wejdę teraz do BIOS-u. Sprawdzałem sobie zgodnie ze schematem sygnały i brakowało mi sygnału ECON. On się pojawiał tylko na parę sekund. I po tych paru sekundach znikał. Wtedy też przetwornica 3.3 i 5 ALW przestawała funkcjonować. Nie było tych napięć na cewkach i komputer nie uruchamiał się. Jak kupiłem zasilacz oryginalny, wpiąłem go, to cały czas sygnał ECON jest obecny, 3.3, 5 V, 3.3 na kości BIOS-u również, więc akurat przyczyną tego, że ta płyta dalej się nie uruchamiała po usunięciu zwarcia na linii 5 V, no było to, że nie ma oryginalnego zasilacza. Trochę dziwne, nie wiem jak są skonstruowane teraz te zasilacze, że skoro tutaj mamy ten rezystor w tej wtyczce mojej kombinowanej, który emuluje zasilacz o mocy 200 W, dlaczego to nie działa, mimo że tam są przecież tylko 2 druty i właśnie ten trzeci jako detekcja. Może musi być jakiś bardzo konkretny rezystor. Pomysł jest taki, żeby kupić sobie właśnie taki kabel i zobaczyć, czy na tym kablu po prostu to będzie działało. Ponieważ no tu w tej wtyczce na pewno ten rezystor jest o odpowiedniej wartości. Możemy sobie wejść do BIOS-u. Właśnie nie wiem, czy w BIOSie HP jest informacja o ładowaniu baterii. Wątpię, szczerze powiedziawszy. Więc raczej Wam tutaj tego nie pokażę. Nie. Musimy odpalić zewnętrzny
zewnętrzny system, ale oczywiście patrzcie, działa bez zasilacza, z zasilaczem bez żadnego problemu, zapala się pomarańczowa już w tym momencie lampka, prawdopodobnie nie, zmienia się na białą, czyli jest w pełni naładowana bateria. Dobra, ja to wyłączam, żeby Wam pokazać, że ta bateria się ładuje, no to po prostu odpalę to z zewnętrznego systemu, ale muszę przejść się do szafeczki z tymi pendrive'ami. Dobra, mamy pendrive'a. Odpalamy, on już sam powinien w ogóle się z niego zbutować, bo nie ma dysku. Odpalamy. Komputer działa normalnie, testowałem również kartę graficzną, nie ma żadnych artefaktów, także tam był problem ewidentnie na tej linii 5 V, ten kondensator, który był uszkodzony, powodował takie, a nie inne zachowanie. Dodatkowo robiony był BIOS, bo klient pierwsze co w ogóle stwierdził to, że to się stało przy aktualizacji. No, być może zbieg okoliczności, że akurat przy aktualizacji BIOS-u uszkodził się ten kondensator, aczkolwiek myślę, że raczej nie, że się po prostu skończył jego żywot i uceglił cały komputer. Dobra, mamy tutaj baterię fully charged, mamy taką informację, o, dokładnie tutaj. Także bateria się ładuje, komputer wykrywa zasilacz, bez problemu działa również na samej baterii, także całe szczęście, że nic więcej już tu nie trzeba szukać. Także podsumowując, jak widzicie, udało się naprawić komputer, który zupełnie się nie uruchamiał. Widzieliście, że było zwarcie na linii 5 V, na termowizji świecił się kondensator. Jak mogliście zobaczyć, nie była to główna linia zasilania, tak jak to zazwyczaj się dzieje, że gdzieś tam jakiś kondensator na głównej linii zasilania się kończy. No tutaj stricte na linii 5 V. Po jego wymianie komputer działa prawidłowo, ładuje baterię, działa na samej baterii, wykrywa wszystkie czujniki, wykrywa wszystkie urządzenia, karta graficzna, jak i procesor działają prawidłowo, także naprawa w 100% udana. Także jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście w komentarzach je śmiało zadawajcie. A jeżeli coś macie do naprawy, no to w opisie jest link do strony internetowej, na której macie formularz, który wypełniacie, dostarczacie sprzęt osobiście lub wysyłkowo do serwisu. Ja Wam go diagnozuję, wyceniam. Jeżeli będzie taka chęć z Waszej strony, wola, akceptacja tej wyceny, to dokonuję dla Was takiej naprawy. A tymczasem trzymajcie się, cześć, do następnego materiału z serwisu.